drodzy. Dzisiaj będziemy wykonywali efekt kutego marmuru. Tutaj proszę zobaczyć, kiedyś robiłem taką próbkę w efekcie czarnym, użelonym. Tak mniej więcej wygląda kuty marmur. On jest pod światło, taki ma wykucie, żerki. Dziś będziemy robili coś podobnego, tylko jeszcze bardziej strukturalny, bardziej wyrazisty będzie efekt i będzie w kolorze białym. Żeby nadać większej głębi temu efektu, trzeba byłoby wzgrubić powierzchnię. Oczywiście jak to zgrubić, to najprostszy sposób zastosować styropian albo styrodur. Tylko w przypadku styroduru trzeba brać jak najbardziej mocny grunt kwarcowy, żeby od styroduru się nie odspoiło. Tutaj już przygotowałem styropian, część już nakleiłem, część nakleimy. Proszę zwrócić uwagę, on jest taki wygryziony i o to chodzi, ponieważ efekt powinien wyglądać naturalnie, jakby rozłamana płyta marmurowa. Specjalnie jeszcze dodatkowo zrobiłem takie wygryzienie i zanim kleić, zawsze trzeba pamiętać, że te miejsce rozlomu trzeba będzie zagruntować gruntem kwarcowym i jeszcze położyć tynk w kolorze białym. Zwykle w tych miejscach nakładam tynk za pomocą pędzelka. Jeśli tynk jest za gęsty, to można jeszcze tynk lekko rozwodnić. Do jakiej konsystencji to już według Państwa uznania. Dalej te krawędzie wysychają i kleimy. W zależności jeszcze od powierzchni kleję za pomocą kleju do list, do styropianu nanoszę klej. Kleju lepiej nie oszczędzać, żeby ten efekt później komuś nie spadł na ręce. Teraz ten klej musi wyschnąć i dalej będziemy wzmacniali podłoże, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to styropian. Klej już jest suchy, загруntowałem próbkę gruntem kwarcowym i teraz kleję wzbrojenie, czyli siatkę. Nanosimy biały tynk. I teraz kleimy siatkę. Tynk nam podeschnie i położymy niegrubą warstwę, potraktujemy to jako pierwszą warstwę gruntującą tego samego tynku, żeby schować strukturę tej siatki. Siatka nam już podeschła, nie będzie już odrywała się. Teraz naniesiemy kolejną warstwę, ale już będziemy traktowali jak pierwszą warstwę dekoracyjną. Jak pod tynki głębokiej struktury nanosimy tynk. Naniosłem tynk i teraz poodrywamy, zrobimy strukturę kształtu papieru ściernego większej grubości. Naniosłem warstwę tynku, zrobiłem taką chropowatość kształtu papieru ściernego większej grubości i to teraz nam powinno wysnąć. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na miejsce tego naszego tak zwanego rozlomu płyty. Ja wziąłem mały pędzelek i teraz muszę to jeszcze poprawić, a nawet w niektórych miejscach widzę, że trzeba będzie jeszcze uzupełnić, ponieważ zrobiłem za bardzo szerokie w niektórych miejscach pęknięcie i tym pędzelkiem w razie czego tam uzupełnię braki materiału. Troszeczkę uzupełniłem miejsce tak zwanego rozlomu płyty i później w razie czego, jak tynk w tym miejscu rozlomu troszkę podeschnie, to można będzie jego tak powyszkrobać, żeby on był bardzo nieregularny w środku. No i teraz nasza sztuka powinna wysnąć i dalej będziemy nakładali drugą warstwę z grubszego tynku. Pierwsza warstwa już jest sucha i teraz będziemy nanosili drugą warstwę i już tworzyli strukturę pod efekt kuty marmur.
aby to miejsce rozlomu było bardziej widoczne, przy tym miejscu rozlomu położyłem gęsto tynk i tutaj nie będzie takiego wyrywania tynku, a będzie bardziej gładki. Położyłem teraz drugą warstwę dekoracyjną. Przy tym rozlomie postarałem się zrobić jak można bardziej gładką strukturę, nie bardzo wyrywaną. Znowu, żeby akcent miejsc wyrywanych był wzmocniony, to jednocześnie położyłem jeszcze miejsce, które jest bardziej gładkie i odwrotnie. To miejsce bardziej gładkie będzie miało większy akcent, jeśli będziemy mieli obok miejsce bardziej wyrwane. Więc dekoracja ona bazuje się na efektach kontrastu. Również, jak Państwo zauważyliście, styl położenia tej drugiej warstwy bardzo przypomina styl położenia, który pokazywałem w filmiku Gruba struktura, małą ilością tynku, więc Państwo na moim kanale możecie to jeszcze raz obejrzeć. Prawda, tam był czarny kolor, ale różnicy nie ma. Teraz ten tynk powinien lekko podesnąć i wezmę plastikową pacę i podglazę ten tynk, o ile się da oczywiście. No a dalej już zobaczymy, jak gładki to będzie efekt. Już będziemy podejmowali decyzję, który materiał dalej będziemy nakładali. I teraz ten tynk nam lekko zaczyna podsychać i można spróbować już jego naglazać. Oczywiście naglazam pacą plastikową, białą, ponieważ tutaj biały tynk. No i spróbujemy. W związku z tym, że tynk jest bardzo strukturalny, bardzo dużej gładkości, oczywiście ja od niego nie oczekuję, ale przynajmniej spróbujemy nagładzić, o ile się da. Nagładziłem jego, oczywiście on nie jest aż taki gładki, znaczy na próbce to nie aż tak widocznie, ale na ścianie będzie bardziej widoczne, ponieważ no, na dużej powierzchni nie da rady tak wszędzie tak szybko ogarnąć pacą i w niektórych miejscach tynk już bardziej przysycha i bardziej ciężko się nagładza, a w niektórych miejscach jeszcze będzie za mokry i też w związku z tym będzie gorzej się nagladzał, więc tutaj ja bym nie szlifował, ale na dużej ścianie to ewentualnie w takich miejscach, gdzie wystaje ten materiał, to w żerki to pół biedy, żerki się pokryją, ale te wystawanie materiału, no to już nam nie będą służyły. Więc trzeba byłoby na ścianie jeszcze lekko przyszlifować, żeby zniwelować te wystawanie materiału. A tak to w sumie ok. Poczekamy, aż materiał wyschnie i dalej będziemy z tym rzeźbili. Już mamy tynk suchy. Jak widać, nie ma takiej potrzeby jego szlifować, ale w niektórych miejscach on jest trochę za nierówny. Dla ściuku to już będzie za duża nierówność i prawdopodobnie ściuk tych nierówności nie pokryje. Raczej będą te nierówności widoczne pod ściukiem, albo trzeba będzie nakładać bardzo dużo warstw. Nie wiadomo, czy będzie potrzeba nakładać dużo warstw, czy nie będzie. I też by nie chciało się, jeśli już fajny nam wyjdzie rysunek, ale nierówna powierzchnia, to już nakładaniem kolejnych warstw ściuku to można popsuć już ten rysunek. Więc dla pewności przejdziemy jednak gładkim tynkiem i wyrównamy tą powierzchnię. Wziąłem cienki marmorino i żeby ten marmorino cienki był bardziej jeszcze cienki, ja jego trochę rozwodniłem, czyli jak widać on jest taki jak farba gęsta i nałożę jego wałkiem na jedną albo na dwie warstwy. Zaraz zobaczymy, jak będziemy nakładali, będzie wiadomo. Nałożyłem ten tynk na 2,5-3 warstwy, czyli faktycznie na ścianie gdzieś tak byłoby 2-3 warstwy. W te miejsce, które bardziej chciałem wygładzić, położyłem trochę więcej tego tynku, ale podczas nakładania tego tynku rozwodnionego trzeba uważać, żeby nie wypełnić tych struktur, ponieważ te struktury nadają nam efekt kucia tego marmuru. Teraz ten tynk powinien wysnąć, ja jego przeszlifuję papierem ściernym gradacji 320-400 i pokażę Wam, co z tego nam wyjdzie. A więc tak, tynk cienkowarstwowy, którym wygładzaliśmy powierzchnię, jest suchy. Ja jego jeszcze przeszlifowałem i загруntowałem, żeby nie było kurzu. I teraz zrobię tło. Wziąłem taką gąbkę nieregularną, strukturalną. Teraz gąbką naniosę tło, przyciemnienie. Przyciemnienie będę robił imprygnantem, którym impregnowałem z dodatkiem pigmentu.
Mam jeszcze wodę pod ręką i tą wodą wypłukam gąbkę i ujednolicę, żeby nie było ostrych śladów. I znowu splukam gąbkę i znowu usunę te ostre granice pigmentu. Ten rysunek nie musi mieć jakiegoś kontrastu, a powinien być maksymalnie rozmyty. Teraz ten rysunek nam powinien podeschnąć i będzie wiadomo, czy jeszcze trzeba będzie wzmocnić ten efekt, który teraz nanieśliśmy, czyli już dalej będziemy przechodzili do ściuku. Oczywiście zrobiłem ten efekt troszeczkę mocniejszy, ponieważ dalej jeszcze będą dochodziły warstwy ściuku i to będzie jeszcze gasiło ten efekt, więc czasem jest tak, że trzeba jego robić bardziej mocnym, ale o ile mocnym, no tutaj już kwestia wyczucia, tutaj nic nie mogę powiedzieć na to. Zależy jeszcze od ściuku i tak dalej. Poczekamy aż wyschnie i dalej będziemy rzeźbili. Już to przyciemnienie nam podeschło i teraz już powoli zaczynamy nakładać ściuk. Zaczynamy od ściuku niebarwionego, białego, bazowego. Ja jego jeszcze lekko rozwodniłem, czyli do takiej konsystencji jak gęsta farba. I teraz w tych miejscach, gdzie bardziej ciemne, zrobię jaśniejsze przeżelenie. I teraz leciutko musi podeschnąć, ono dość szybko łapnie i po całości naniosę ten sam ściuk. Teraz widzimy, że w tych miejscach troszkę się rozjaśniły, dzięki temu, że tutaj warstwa będzie lekko grubsza, te plamki będą jaśniejsze. I teraz po całości wałkiem nanoszę ściuk i jego przygladzam. Teraz packą jego musimy przygładzić. Nagladzać jego nie trzeba, a tylko wyrównać, żeby on zachowywał się jako ściuk. I teraz ta warstwa musi wyschnąć i dalej będziemy z tym pracowali. Już kolejna warstwa ściuku nam podesła i teraz będziemy nanosili użylenie. Przygotowałem ściuk, też rozwodniony, zabarwiony, on jeszcze bardziej rzadki niż tamten, ponieważ te żyłki muszą być jak można cieńsze. I będę nanosił. Użylenie nam już podesły i teraz po raz kolejny musimy to zakleić cienką warstwą ściuku rozwodnionego w kolorze białym. I przygładzimy packą wenecką. Mocno nabłyszczać nie trzeba, a tylko przygładzić, ponieważ jeszcze dalej będziemy nakładali kolejne warstwy, więc te warstwy powinny normalnie kleić się. Jeśli za mocno będziemy przygladzali, to te kolejne warstwy mogą kiepsko kleić się. Teraz odczekamy, jak to znowu podeschnie, nanosimy kolejną warstwę użylenia. Ta warstwa ściuku nam już podeschła i teraz będziemy nanosili kolejne użylenie. Nie będziemy już tak mocno nanosili, a tylko wzmocniali akcenty.
wystarczy. I teraz podeschnie i jeszcze raz wszystko pokryjemy ściółkiem w kolorze bazowym, lekko rozwodnionym. I już te żyły nam podesły i jeszcze raz naniesiemy jedną warstwę ściółku niezabarwionego, rozwodnionego w bazowym kolorze białym. I już nagładziliśmy ten ściółk, teraz on musi dobrze wyschnąć, ustabilizować się i jeszcze w związku z tym, że my nakładaliśmy na strukturalną powierzchnię, można jego jeszcze będzie leciutko przeszlifować bardzo cieniutkim papierem, może jakie 1000 nawet i jeszcze drobniejszy. I właśnie ściółk już jest suchy, nabłyszczony i teraz musimy jego nawoskować. Jak zwykle woskuję miękką szmatką na próbce, a tak to jakoś futrynką, czymś takim miękkim, ale nie pacą. Podczas nakładania patrzę zawsze, żeby nie zostawało nadmiarów wosku na powierzchni, ponieważ jeśli zostaną nadmiary tego wosku i one wyschną, to będą bardzo twarde i ciężko będzie później czymś wyszlifować. Więc zawsze wcieram wosk w ściółk. Jak widać, wosk jeszcze dodaje głębi i dodatkowo wyciąga te żyłki. Później jeszcze zrobię zdjęcie tej próbki jeszcze bliżej, ale faktycznie ta próbka wygląda jak płyta marmurowa pęknięta bardzo efektownie. Zapraszam do polubienia mojego filmiku, polubienia mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji i będziemy dalej razem ruszyli do przodu. Do następnych filmików. Do zobaczenia.